Vigo Service TV, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj u mojego syna. Dzisiaj uważam bardzo ważny film i myślę, że warto go obejrzeć, bo dzisiaj te cegiełki, które są za nami, które zostały zrobione przez mojego syna, będziemy malować. Nabiorą barw dzisiaj. Nabiorą dzisiaj barw. Będziemy uzyskiwać kolor takiej starej cegły w takiej barwie czerwonej, dlatego że taki efekt chcemy osiągnąć, a Państwo możecie malować cegiełki jak Wam się podoba, rzecz gustu. Dobrze, słuchajcie, ja Wam zaraz pokażę, co będziemy używać, jakie materiały będziemy używać, jakie farby. Ten film nie jest filmem reklamowym, nie dostajemy za reklamę żadnych pieniędzy, ale żebyście Państwo nie szukali na własną rękę, mamy dla Was wskazówkę, że farby były kupione w Castoramie. Zaraz Wam pokażemy, jakie numery to są farb. No i będziecie mogli zobaczyć po kolei, jak mój syn te ściany maluje. Do malowania ścian po raz pierwszy wykorzystamy wałek. Oczywiście wałek gąbka, dlatego że gdybyście użyli wałek z włosiem, to mogłoby się zdarzyć, że przy malowaniu Fugę by malowało. no, fuga mogłaby być podbrudzona, a takim wałkiem sobie poradzimy. Wykorzystujemy dzisiaj 3 kolory. Jeden bazowy, którego mamy najwięcej. Zaraz Wam pokażę numer. Następnie wykorzystujemy kolor kontrastowy, czyli zupełnie, żeby uzyskać kontrast do tak zwanych mazów. I potem jeszcze mamy taki bardzo ciemny, ale zaraz wszystko zobaczycie. Mój syn dzisiaj będzie tutaj sam działał, ja jadę na inną robotę. Przepraszam, że w czapce siedzę, ale dopiero wyszliśmy z zewnątrz do pomieszczenia. Na zewnątrz w Poznaniu dzisiaj -7 prawie, ale fajna pogoda. Dobra, synu, parę słów jakichś, coś masz do powiedzenia? Coś chcesz przygotować ludzi na te swoje działania? Przygotować, coś powiedzieć? No nic, trzeba się brać do roboty, do zgadania. Ja Wam powiem tak, dla tych, którzy jeszcze nigdy tego nie oglądali, tych filmów, na moim kanale Vigo Service TV są już filmy poświęcone temu tematowi. Te cegiełki są zrobione z zaprawy klejąco-zbrojącej do styropianu i dzisiaj nadajemy im ten efekt końcowy. Zabieramy się do roboty. To co, zabierasz się do roboty? Zabieram się do roboty, a mówimy jakie numery? Farb? Tak, ja wezmę telefon i zaraz zrobię przybliżenie, żebyście wiedzieli, jaki to jest dokładnie numer farb. Oczywiście to jest dla Was istotne dlatego, jeżeli chcecie osiągnąć taki efekt, jak my tutaj dzisiaj osiągniemy. Jak pani z Castoramy ogląda, to pozdrawiamy ją. Aha, bo pani z Castoramy, która sprzedawała nam te farby już chyba 3. raz, obiecaliśmy, że pozdrowimy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobra, bierzemy się do roboty. Najpierw Wam pokażę, jakie to są farby i potem bierzemy się do malowania. To znaczy, ja dzisiaj tu nic nie robię, mój syn działa sam, mój syn będzie tu dzisiaj kręcił, a ja uciekam do siebie, mam też dzisiaj... Można powiedzieć, że dzisiaj sam będę spieprzał wszystko. Dobra, to do roboty. Dobra, to ja już Wam pokazuję zwykły wałek. I teraz tak, główna farba ta, którą będziemy pokrywać całą ścianę, czyli to jest ten kolor, zobaczcie, to jest ten kolor i to już Wam pokazuję numer. Jeżeli pójdziecie do Castoramy i pokażecie ten numer, Serii Good Home. tego to ja już nie wiem, w każdym razie tak wygląda puszka i tu macie numer. O, myślę, że to widać, bo coś nie łapie ostrości ten aparat, ale chyba widać. Pomalutku przytrzymam, dobra. I kolor następny to jest taki. To będzie kolor, którym będziecie używać do cieniowania tych cegiełek. Tak jak tutaj. I potem jeszcze sporadycznie będziemy używać kolor jeszcze ciemniejszy niż ten. I to jest kolor, to jest numer tego koloru. Jeżeli chodzi o koszty, taki mały tester kosztuje 17 zł, taka puszka kosztuje około 60 zł. Ta puszka, która kosztuje 60 zł, jestem pewny, że starczy na te ściany, które tu widzicie. Ile to, Adam, jest metrów? To jest 14-15 razy metrów? Tak, jakoś tak będzie. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Dobra, ustawiamy telefon, zabieramy stąd tą kanapę i zaczynamy malować. Będziemy dzisiaj robić wszystko, żeby uzyskać ten kolor, to znaczy się będzie robił to mój syn, a ja uciekam na inną robotę.
Zapraszam na dalszą część filmu. Dobra, czyli rozpoczynamy nakładanie koloru tego pierwszego, bazowego. Trochę sobie za dużo nalałem do kuwety. Po raz pierwszy wykorzystujemy wałek. Ja zawsze robiłem gąbką i to jest tyle grzebania bez sensu, a naprawdę przed chwileczką, można powiedzieć 2 godziny temu, zrobiliśmy mały test, czy wałkiem wyjdzie i wałkiem wychodzi. Śmielej, śmielej, synu. Ale nie chodzi o to, że jest dużo farby, jest nieco we fugę widać. Aha. Jestem ciekawy, czy napiszecie w komentarzach, czy wam się podoba taka cegiełka, taka kolorystyka. Wiem, że wielu z was jest bardzo sceptycznych do tego. Piszecie, że na pewno na takiej cegle zbiera się kurz. Powiem wam, że w naszym domu, gdzie mieszkamy, cegła jest już od 10 lat i naprawdę to jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości i naprawdę wystarczy, że odkurzy się to raz na rok i jest wszystko w porządku. Dobra, i tak pomalutku, krok po kroku. Radyjko gra w tle. Radyjko w tle gra. Jedyne słuszne radio, czyli jedyneczka. Nie, bo będą cię wyzywać od pisiora. Mówisz, że będą mnie wyzywać? Od pisiora. My po prostu lubimy jedynkę. To jest radio, mi nie chodzi o informacje polityczne w tym radiu, ale jedynka to jest radio, które ja naprawdę słucham, bo ta muzyka i ten dobór muzyki jest naprawdę dla mnie rewelacyjny. Kiedyś byliśmy z synem, ja szczególnie, przez wiele lat zwolennikiem trójki, naszej kochanej trójki. No ale ostatnio zmiany, jakie nastały w trójce i odejście wielu fajnych redaktorów spowodowały, że trójki nie da się po prostu w tej chwili słuchać. Dobra, ale dzisiaj nie o tym. Dobra, słuchajcie, to tak mniej więcej wygląda. Ja już uciekam, zostawiam to i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na końcu. Przyjadę tu, myślę, za 4-5 godzin i wtedy myślę, że już ściany będą machnięte. To na razie. Żebyś się nie przeliczył. To synu, zostawiam cię samego. Zostawię samego. Nie, raczej poczuć onieśmielenie i poczuć taką wewnętrzną siłę też, że jestem, dałam radę i teraz będę mogła pójść dalej i zrobić 4 kroki, poprowadzić łazika po weszłówki, to jest naprawdę niesamowite, bo cieszę, że tego każdego. A jak dużo trwa taki symulowany spacer po księżycu? Co od momentu wejścia do siły? To zależy, jakie tutaj przeprowadzaliśmy badania, bo generalnie chodzi o to, żeby dobrze się komunikować. Czyli to pobieranie połek udawane. O to, że ten osoba, która wykonuje spacer, wykona dokładnie informacyjnie, czyli może stać na północy, tutaj też mamy oznaczenia gdzieś na południu wschód, także taki spacer trwał różnie, mógł trwać godzinę, ale mógł trwać też półtorej. Zdarzały się takie sytuacje emergency, gdzie załoga nie wiedziała, bo oczywiście zawsze byliśmy wolni w naszym centrum kontroli i mogli nam zrobić zmiany. A na co dzień, kiedy już była jakaś chwila do Teraz to jest kwestia takiego cieniowania i na to nie ma tak naprawdę żadnej receptury. To robimy według własnego uznania i do takiego momentu aż powiemy, podoba mi się. Nie każda cegła musi być równa, bo nie każda cegła jest równa i ma taki sam kolor. Więc na jednych przebarwieniach będą mocniejsze, na drugich będą mniejsze. No mówię, nie ma to żadnego ścisłej techniki, ścisłej reguły, na to nie ma. Także robimy tak, jak się komuś podoba. Jak już stwierdzimy, ta cegła może tak zostać, to tak zostawiamy sobie taką cegłę. Tu na przykład już widzę, że za mocno i najlepiej robić mokre na mokre. Wtedy jest najlepszy efekt. Dzisiaj nigdzie nie spieszy kompletnie. Dzisiaj jest taki dzień, że nie jestem zabiegany. W Castoramie byłem, w Brico byłem, wszystko kupiłem, zobaczyłem, zdobyłem. A dzisiaj mam cały dzień praktycznie zagospodarowany na cegiełki. Okej. Mamy taki już paseczek zrobiony, fartuch. No i jedziemy dalej, bo przed nami dużo roboty. Bardzo dużo roboty. Tutaj mój szlachetny parapet, z którego mój ojciec się bardzo głośno śmiał, ale jeżeli dostarczyłem mu bardzo dużą dawkę śmiechu i mógł się przez chwilę pośmiać, to ja się z tego powodu bardzo cieszę. A mam nadzieję, że w głębi duszy ojciec myśli trochę inaczej, że mu się to podoba, że nie spierdzieliłem tego. No dobra, zobaczymy. Beleczki się ładnie prezentują. To jest ten nierówny tynk.
Mój drogi teściu, no nie każdemu się podoba, no przecież wiadomo, że nie. Ten jest zrobiony z Goldbanda po najniższej linii kosztowo-oporowej, ale... Dobrze, jedziemy dalej. Bo mamy cholernie dużo roboty. Tak naprawdę to my potrzebujemy, żeby zrobić taką ścianę jak ja robię dzisiaj, to potrzebujemy właściwie z tej serii Good Home z Castoramy ten barwnik, to jest ten, którym ja robię te maziki. I potrzebujemy tą bazę. O, tutaj tą bazę. NCS 3040Y50R. Niepotrzebnie w sumie kupiłem 4 różne barwniki, ale dobra, ugotuję sobie z nich zupę. Na pewno będzie smaczna. Dobra, jedziemy dalej i pokażę się wam z powrotem, jak już zrobię ten górny pas. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało na większej płaszczyźnie. Dobrze. Jedziemy sobie. Te ostatnie momenty. Ja tak sobie myślałem, żeby działać tylko na 2 barwnikach. W sensie na tym głównym kolorze bazowym i na tym kolorze takim żółtawym. Bo na cegłach są takie przebarwienia czasami żółtego. Ale jak już kupiłem te kilka różnych barwników, to przeeksperymentuję kilka, zobaczymy, bo najbardziej podoba mi się właśnie tutaj ta, która mi wyszła. Razem z tatą, jak żeśmy wczoraj próbowali i dzisiaj zresztą rano też. Ale zobaczymy. Zamalujemy sobie. Wiem, że tam teraz na filmiku może to nudno wyglądać, jak ja to maluję. Także pewnie przy montażu będzie to pewnie przyspieszone. Więc na razie nic nie gadam, tylko robię. Jezu, Radio 1 to jest dla mnie hipnoza. Uwielbiam te radia. Są właściwie tylko 3 radia, które ja lubię. Takie, które mogę słuchać cały czas. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce. To jest Radio 1. Lato z radiem. Magiczny czas. Magiczny czas. Uwielbiam rano wypić sobie kawę i słuchać sobie właśnie Lata z radiem i ta ich charakterystyczna muzyczka Lata z radiem. Dla mnie to jest hipnoza. Tak? Dla niektórych hipnozą jest jakiś serial, czy tam, nie wiem, inne rzeczy, które ich hipnotyzują, to dla mnie hipnoza to jest lato z radiem, no i ogólnie lato. Coś w tym jest. Tak samo, a na drugim miejscu, jeżeli miałbym jakieś radio wybrać, to jest przede wszystkim radio klasyk i muzyka filmowa. Też bardzo fajne. Bardzo lubię słuchać. Różne, jak leci na przykład James Horner, o to jest piękna muzyka z Awatara, muzyka z Bravehearta, czy tam muzyka z Zabójczej broni, z Melem Gibsonem, Danny Gloverem. Piękna sprawa. Tak samo piękna sprawa jak moja piękna sąsiadka, która właśnie podjęła. Ale to już temat nie na cegiełkę. To bardziej jak podjeżdża, to ja się robię czerwony jak cegła wtedy. Udaję, że nie patrzę. Ale to trochę patrzę. O, teraz patrzyła na mnie. A tam wmawiasz sobie, że na ciebie patrzyła. Po prostu patrzyła, jak zaparkować i patrzyła w twoją stronę, bo nie chciała ominąć słupek. Jak tak sobie gadam do tej kamery, to czuję się trochę jak Tom Hanks na filmie Cast Away. Który Ruszyło. Mamy wszystko już pomalowane na jeden odcień, na ten bazowy odcień. Teraz przyszedł staruszek, mój tatuś. Tatuś. Posłuży mi jako statyw. Tatuś. Najpierw zaeksperymentujemy jeszcze z tym odcieniem, który kupiłem, no bo jak już że kupiłem, to sprawdzimy. To jest nieco niby ciemniejszy, nie? Tak, to jest ciemniejszy. Zrobimy takie mazy, zobaczymy. Tak, na marginesie chciałem powiedzieć, że myślałem, że już będą 2 ściany zrobione. Się marginesu nie trzymaj.
Pieprzysz się z tym, jak nie wiem. Niektórzy mówią, że robię taką cegiełkę, to jest marginesem społecznym. Na pewno to jest silniejszy, czy jest ten sam? No ciemniejszy, o 2 tony ciemniejszy, tak ci się wydaje. Pokaż, weź jaśniejszy, pokaż jak robisz mazy, bo ja za chwilę jadę dalej. Nie mam czasu tutaj siedzieć. Tak. Drodzy widzowie, nie będę wam pokazywał, jak ty mazać, bo nic nie widać. Tak powiem, gówno widzę. Ale powiem ci, że wygląda naprawdę ta ściana rewelacyjnie. Nie wiem, czy ten kamera to aparat odda, ale gdybym miał porównać ścianę malowaną i ścianę szarą, no to chyba malowana, nawet na 100% malowana wygrywa. Dobra, idę ci tą kawę zrobić. Dobra, zrób kawę i weź żółtą farbę i rób jaśniejsze, bo ja zaraz jadę na koncert. Dzisiaj jadę na koncert 4 szmery. W Poznaniu grają 4 szmery. Poszło. Okej, następnego dnia się teraz widzimy. Nie dlatego, że cały dzień malowałem to, tylko po prostu pojechałem sobie kawałeczek dalej z tymi cegiełkami, no i skończył mi się dzień. Także tylko z tego powodu wczoraj nic już nie nagrywałem, bo jeszcze zrobiłem parapet tutaj pomiędzy oknem a parapetem i mówię, nagram to rano, także jesteśmy następnego dnia. I tutaj nie masz tych mazai, nie? Tu jest gładka na razie. Nie mam tych mazów żadnych, tutaj to jeszcze trzeba się dopracować. Tu jest pomalowane na gładko. Tak, a tutaj już jest skończone i to jest efekt końcowy tej cegły. Ja jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że wam się też będzie podobało. I tak to wygląda. To tu więcej powiedzieć. Mamy 4 rodzaje farby, podkładowa i 3 barwniki. To chodź pokażemy jeszcze raz te farby. Tutaj mamy tą pierwszą, czyli podkładową z serii Good Home z Castoramy. Pokaż ten numer. Tu jest numer. Dobra. Tu mamy pierwszy barwnik. Znaczy się farba wykorzystywaną do mazai, czyli taki tester, mały. Tak, mały tester. 17 zł to, 60 zł to. Tak, tutaj mamy następny. Dobra. I jeszcze jeden. Dobra. I powiedz teraz jeszcze o kosztach, bo pewnie wszyscy będą zadawać pytanie. Ale koszty wszystkiego czy farb? Nie, farb, bo dzisiaj skupiamy się na filmie. Film skupiamy tutaj na. Dobra, to wytnę. Dzisiaj skupiamy się na malowaniu. I chodzi o koszty pomalowania, bo z tego co mi powiedziałeś, to pojechałeś kupić jeszcze jedną puszkę, tą dużą. Pojechałem kupić jeszcze jedną puszkę tej farby dużej. Zużyłeś coś z niej jeszcze? Tej nie otwierałem, a tej jest prawie że połowa. Ale Czyli w tej dużej puszce została ci połowa, czyli myślisz, że z tej pierwszej dużej puszki na ile ci wystarczy? Na połowę tej ściany? No, nie, myślę nawet, że może nawet na więcej starczy. Kupiłem ją na zapas, bo jeszcze będę robił cegiełki i bałem się, że może mi zabraknąć czasami. Nie? Dobra, czyli mówiąc o kosztach, a barwników tych małych testerów jest jeszcze dużo. Prawie, że praktycznie nic nie ubyło. Czyli można powiedzieć śmiało, że tu, tak jak widzicie, ile to jest metrów kwadratowych? 14 metrów kwadratowych, łącznie Ja tak wszystko? Nie liczyłem tego nigdy. Nawet może być więcej. Tutaj mamy 2,5, no liczmy około 15 metrów kwadratowych tych ścian. Jeżeli chodzi o koszty farby, to jest 100 zł. No jak 100 zł. 100 zł. No, No dobra. że dokupiłem jeszcze jedną, bo to wiadomo, te 6 dych, ale Ale tego jeszcze nie wykorzystałeś, ale tego jeszcze nie bo to wykorzystałem. kupiłeś na zapas. to kupiłem na zapas, w razie czego gdyby mi zabrakło, ale myślę, że całą ścianę ze spokojem pomaluję, ale kupiłem ją po to, żeby dalej pociągnąć cegiełki Dobra. przy oknach, nie? Okej. Co chcesz powiedzieć jeszcze ważnego, jeżeli chodzi dla kogoś, kto tego nie robił i będzie robił to pierwszy raz, tak jak ty robiłeś pierwszy raz? Trudne do zrobienia, łatwe, czasochłonne trochę, nie? Trochę jest czasochłodne, ale jeżeli ktoś się lubi wyciszyć, to jest idealny sposób. No dobra, okej, no to wiemy, mamy pomalowane. Wyszło praktycznie jak prawdziwa cegła. Czyli ty się zabierasz teraz za tą ścianę. Zabieram się na tą ścianę, najpierw muszę tą dopracować jeszcze. Aha. Ale tej ściany już nie będziemy pokazywać, może w jakimś innym filmie. W każdym razie będziemy osiągać, mój syn chce osiągnąć taki sam efekt jak tutaj. No i tu musisz zacząć robić te mazy jeszcze, No nie? tak, no to od tego zacznę dzisiaj. Okej. Dopracowanie i odmazów. No dobra, synu. Wyszło ci bardzo ładnie. Ja uważam, że efekt jest fajny. Czekam na wasze komentarze.
Ja przy tej ścianie praktycznie nic nie pomagałem, zrobił sobie wszystko sam. Pierwszy raz w życiu, też możecie sobie zrobić, to jest naprawdę łatwe. Ja jestem pod wrażeniem, wygląda bardzo sympatycznie. Oczywiście będzie się to podobało tym osobom, które lubią takie klimaty. Może być tyle samo zwolenników, co przeciwników. Oczywiście, niektórzy lubią wnętrza takie beauty, a ja... i mój Glamour, syn- glamour. No, takie glamour właściwie, nie beauty, tylko glamour, źle powiedziałem. Sami widzicie, że nie znam się na tych nowoczesnych określeniach i stylach. Ja lubię taki styl stodoły, starej chaty i myślę, że to będzie bardzo fajne. Kończymy kawkę, idziemy na kaszankę z grilla. W Poznaniu -5, piękna pogoda, słonecznie. Ja już nie będę mu tutaj przeszkadzał, idę robić swoją robotę i co? To wszystko, co chcieliśmy powiedzieć w tym filmie. To wszystko. Wszystko. Prosta, fajna, super robota i bardzo tania. Naprawdę można zrobić to bardzo tanio. Cześć, trzymajcie się. Vigo Service TV Poznań. Dzisiaj w głównej roli właściwie występował przede wszystkim mój syn. Może zacznie robić też coś, może zacznie coś wkładać na kanał. Zobaczymy. Pozdrawiam, pozdrowienia z mroźnego, słonecznego Poznania i śnieżnego. I smacznej kawusi. Tak, i miejmy nadzieję, że ta pogoda utrzyma się do świąt Bożego Narodzenia. Jak Trzymajcie się. pijecie kawkę w koszyczku, dajcie łapę w górę. Na razie. Na razie.